I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów, czyli Crypto Crew University, jak co czwartek. Wyszedł dosłownie paręnaście godzin temu, więc zapnijcie pasy i przechodzimy do klasy. Okej, zacznijmy od samego początku. What up, world? I'm Steve, founder and CEO of CryptoCrewUniversity.com, home of the #1 crypto class. Witam świat, tutaj jest CEO Steve, Crypto Crew University i pamiętajcie, jak on to mówi, to jest numer 1, jeżeli chodzi o krypto klasy. If you want to take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success, this channel is for you. Jeżeli chcesz mieć jeszcze większy sukces, próbując analizę techniczną, ale od tej najprostszej sprawy, czyli upraszcza tutaj Crypto Crew University, to ten kanał jest dla Was. Dlatego dajemy zawsze łapę w górę i subskrybujemy. Hit that subscribe button right now. Hit that bell. We have an incredible, exciting video for you today. Most everybody in the crypto space believes this bull run will last for a few more years. I mamy ciekawe wideo dla Was wszystkich, bo większość z nas myśli teraz, że ten bull run, czyli ta hossa, która się teraz dzieje, będzie jeszcze przez parę lat. But what if Bitcoin is going to surprise everybody? Co jeżeli Bitcoin zaskoczy wszystkich And have a much shorter bull run? i będzie dużo mniejszy ten bull run, In today's video, czyli hossa? we're going to take a deep dive into the charts to see if there's any early warning signs of this happening. I dzisiaj sprawdzimy na wykresach, czy są jakieś sygnały, które mogłyby potwierdzić tą tezę, że korekta, gdy wszyscy teraz w tym momencie już myślą o wyjściu w kolejne 20 000 all-time high, się zbliża. I hope you have a smile on your face. I hope you're having a beautiful day. I hope you're looking fresh. Hit that thumbs up button. It's great to see the CCU team here. Hope you're having a beautiful day. I życzę Wam oczywiście świetnego dnia. Mam nadzieję, że macie świetny dzień i trzymamy kciuki w górę i lecimy z tematem. This is going to be a powerful video, but jam-packed with so much information. Not only are we going to take a deep dive into 3 different charts to see what this bull run is shaping up like. To będzie świetne wideo, bo nie tylko wejdziemy w 3 wykresy, które pokażą nam, jak wygląda ta hossa w tym momencie. If there are early warning signs, we're also going to take I też, czy zbliża się korekta, jakieś bliskie sygnały. a look at the volatile moves in Bitcoin as we speak. I będziemy też patrzeć na zmienność Bitcoina, ceny Bitcoina w tym momencie, jak trwa ta audycja. Because in last week's video, Bitcoin was around 11,000. Dlatego, że w zeszłym tygodniu, jak była audycja, Bitcoin był po $11 000. And pretty much everybody in the space was calling for a crash a lot lower, 9,000, 8,000, 7,000. I każdy wtedy mówił o zejściu z korektą niżej, 9, 8, 7 tysięcy. But that's not what we said in last week's video. Ale to jest nie to, co my mówiliśmy w wideo w zeszłym tygodniu. The charts were saying that we were going to have a short-term rally. Wykresy pokazywały, że będziemy prawdopodobnie mieć mały skok w górę, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. And it ended up being what happened. We had a run from around 11,000 all the way up past 13. So I mieliśmy 11 do 13 tysięcy dolarów za Bitcoina. what are the charts saying right now? We'll get into it in this video A co wykresy mówią w tym momencie, dowiemy się właśnie w tym wideo. as well, right? Because again, everybody in the space is pretty much saying the same thing, that this bull run has a few more years to go. Tak jak mówiłem wcześniej, każdy w świecie krypto w tym momencie mówi, albo większość, że ten bull run, czyli ta hossa, którą mamy, będzie trwała jeszcze przez parę lat, że będziemy szli parabolicznie z tą ceną. But there are some early warning signs which we're going to dig into, and Bitcoin often surprises everybody. I pojawiły się już pierwsze oznaki tego, że może być inaczej, a wiemy, że Bitcoin lubi zaskakiwać wszystkich. And what if Bitcoin surprises everybody again and has a much shorter bull run than you think? I co jeśli Bitcoin jeszcze raz zaskoczy i będziemy mieć dużo krótszą hossę niż wszyscy myślą? What would that look like? What would it mean? What are the warning signs? And this video is about the Bitcoin bull run end game so that you can be well prepared for what could happen. So I to wideo właśnie nam wytłumaczy. this video is not to step on anybody's toes who believes
that the bull run is going to last for 4 years. This is simply a video for us to always be on the other side of the fence. When everybody is going in one direction, we want to look at the other direction and say, I to wideo jest po to, żeby pokazać ludziom drugą stronę medalu, bo to wideo nie jest po to, żeby nacisnąć komuś na odcisk. Nie. Chodzi o to, żeby pokazywać też, gdy wszyscy są po jednej stronie płotu, powiedzmy drugą stronę medalu. Co może się zdarzyć, jeżeli Bitcoin miałby mieć teraz korektę? What does that direction look like? What can we learn from that direction? And oftentimes Bitcoin will do the opposite of the herd. So that's what this video is really about. Thinking about the opposite of the herd. Obviously we've had a really substantial... Mamy pomyśleć właśnie o przeciwnej stronie medalu, właśnie tłumu. Rally, really parabolic move, but is this healthy? Is this normal? Is it in line with what's happening? Czy to, co się dzieje dzisiaj, to jest zdrowe? Czy to jest normalne, jeżeli chodzi o ten ostatni wyskok Bitcoina? In the past. So let's dig into it a little bit. We've had four bull rallies, right? And you can see one of them is in 2010, Mieliśmy 4 paraboliczne wzrosty 2011, which was really just a ridiculously w absurd 2011 roku. fast move to the upside. We had another one Kolejną here hossę i in kolejny paraboliczny wzrost w 2012, 2012, 2013, another one here, and then most 2013 i recently this one. 2017. If we were simply to take the average of these 4 bull runs, how long would they be? Jeżeli byśmy sobie wzięli średnią tych wszystkich parabolicznych wzrostów w hossie albo w hossach pozostałych, jak długi byłby to ruch? We have these in days here, 175 days, 567 days, 329, and the most recent one just over 1,000 days. If we were just to take the average and say, let's say Bitcoin has an average bull run, it would be about a year and a half. Jeżeli byśmy wzięli sobie średnią, ile Bitcoin potrzebuje na to, żeby się rozpędzić w takim parabolicznym wzroście, to jest około 1,5 roku. In total. Not 4 years, not 3 years, a year and a half, if we had an average one. Well, we can say, okay, but we really have compared nicely to this past bear market, which we have, which will... Wiemy o tym, że dużo przyrównywaliśmy się do tej pory z poprzednią Bessą i hossą. get into momentarily. However, this bull run, we have not mirrored the bull run. Ale w momencie, gdy przeszliśmy w hossę, z tą hossą, tutaj nic nie jest praktycznie takiego samego, jak to było w 2017 roku. And there's some very early warning signs as to some health risks for Bitcoin in this bull run. But if I mamy pierwsze oznaki tego, że nie jest to zdrowy wzrost Bitcoina. we were to compare to this bull run, this isn't even 3 years, it's a little bit less. And if we took where we officially started the bull run of our past bull run, it was in this area. Remember when we had... I ten cały ruch tutaj paraboliczny nie ma nawet 3 lat, ale tak naprawdę gdybyśmy zaczęli to potwierdzenie tej hossy wtedy, to by dopiero było w październiku 2015 roku, had a golden cross and price gdzie po Golden Crossie przechodzimy oficjalnie w hossie. Mieliśmy te filmy wcześniej, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, zapraszam do poprzednich CryptoQ University, gdzie mówiliśmy o Golden Crossie i jak to powinno wyglądać przy zdrowym wykresie. prices above the 200 day, then it would be 2 years. So the official bull rally was 2 years, not Czyli oficjalne zaczęcie hossy to było 2 lata. 3 or 4 or even 5, just 2. So we are moving substantially faster than this, which will W tym momencie poruszamy się dużo szybciej niż w tym ostatnim parabolicznym ruchu czy hossie. dig into in this video as well with some really detailed charts. So just to paint a clear picture, Bitcoin often does the opposite of the herd, and we really want to dig into the details to see what this is all about. I pamiętajcie, że Bitcoin zazwyczaj robi wszystko to, czego sobie nie zaplanujemy, czyli większość uważa, że idziemy w jedną stronę, a Bitcoin po prostu
robi nam psikusa, idzie w drugą. Do we have substantial warning signs? What are they? And what would we need to happen to really have a few year bull run? All of those things we're going to talk about in great detail. I dzisiaj porozmawiamy sobie też o tym, jakie muszą tutaj zachować się podstawy zdrowego wykresu, żeby zachować ten 2-, 3-, 4-letnią hossę w kolejnych latach. Now, as we dig into this, so we know, okay, if we have an average bull run, it'll be about a year and a half. Okej, już poruszyliśmy ten temat, że jeżeli mieliśmy średnią, to jest 1,5 roku około prawdziwej hossy. But when we break this curvature is when we start our downfall. So it's very important for us to follow these trends. I co jest ważne w ruchu Bitcoina, to żeby nie przejść poniżej tego trendu, czyli żeby nie zejść sceną poniżej tego parabolicznego trendu. And these curvatures, once we break here, we start our decline. And you can see that each one of these held extreme support as we... I widzimy, że każdy z nich trzymał właśnie linię wsparcia na tych trendach. We go up each and every time. What I want you to notice is we really compared to this one, but look at the slow curvature in these beautiful support marks each way. Look at the... Co chciałbym zauważyć, żebyś zwrócił uwagę, to na ten powolne załamanie tej linii trendu. Nie jest to jakiś szybki wypad w górę, tylko powolne załamanie tej linii trendu. Support all the way up. And look at our curvature here. It's almost like a rocket ship already. I spójrzmy na to, co się dzieje dzisiaj. To jest praktycznie jak rakieta, którą wypuszczamy z NASA, launchpada. Right? And we've talked about for many, many weeks how this move is not healthy in the long term. In the short term, we're okay. But can this curvature last for the next few years? It's highly unlikely. I jeżeli zapytasz mnie, czy ten ruch, który mamy paraboliczny w tym momencie, utrzyma się przez parę lat, jest to raczej niemożliwe. Nieprawdopodobne. O, powiedzmy tak. And we'll get into it in other charts. Jeżeli chodzi o krótkoterminowość, tak, mamy tutaj wzrost i każdy się cieszy, bo zarabiamy, ale w długim terminie nie jest to zdrowe dla ceny Bitcoina. But we need to see some specific things from Bitcoin, which we'll get into in the next charts. But look, what we want to look at are three things. This one is time, right? We want to look at consolidation in this Musimy spojrzeć na 3 rzeczy, czyli czas, chart, and we're going to look at speed, konsolidację, szybkość in this chart. But time is really important because everyone is under the impression it's for the next few years. Czas jest bardzo ważny, bo każdy ma taką, powiedzmy, swoją impresję tego, że będzie to przez kolejne parę lat. But let's get to what could make Bitcoin healthy. We understand that this is not a healthy move, and here's why. We've had 3 distinct bear markets. Number one, our bear market, first ever bear market. I mieliśmy do tej pory 3 bessy, takie poważne. Pierwsza Was in 2011. 2011. Following that, we had distinct areas of consolidation, which are very healthy to form market structure. Potem mieliśmy wyróżniające się, powiedzmy, rejony korekty, które pokazywały nam spadki. You have to have a healthy market structure to have a continued move to the upside. I taka korekta pomaga właśnie tej zdrowej strukturze wzrostu organicznego Bitcoina For multiple years. You przez kolejne lata. have to have this. So we had a distinct consolidation period of 152 days back here in 2012 after our bear market, right? After this bear market, again, we had distinct consolidation points for us to have a healthy move for an extended period of time. I w każdej z nich, powiedzmy, po tych korektach mieliśmy długoterminowe te korekty, które miały przynajmniej tutaj 152 dni jedna. So far in this rally, zero W tym momencie, teraz, przy tym wzroście Bitcoina nie mamy takiej poważnej korekty. consolidation points. Zero consolidation points. So look,
We had 152 days back here in 2012. Mamy 152 dni w 2012, Then boom, a jump up, and then boom, potem wyskok, potem znowu konsolidacja, 122 dni. consolidation. You have to have a healthy market structure to move upward, to have a continue move upward. Czyli po korekcie musi wejść tutaj okres konsolidacji, tak? On tutaj zauważa i dopiero wtedy jesteśmy w stanie pójść ze zdrową ceną Bitcoina. This is very healthy for Bitcoin and for any market. You will never see in Nie tylko dla Bitcoina, w każdym markecie można to zastosować. any market really a move from an extended bear market into boom, a blow off top, a parabolic move. It's just not normal and it's not sustainable for the long term. I to, co mamy teraz, to nie jest za bardzo podłoże na długie lata, żebyśmy mieli hossę w tym momencie tak paraboliczną. That's what I would like to point out about this rally here. So again, we had a boom, a move up, healthy consolidation, 122 days. Boom, a move up, healthy consolidation, 153 days. I za każdym razem on tutaj pokazuje wzrost w górę, 152 dni powiedzmy, albo 153 dni tej ostatniej konsolidacji, czyli coraz więcej tej konsolidacji tutaj mamy. A long extended textbook bear market, and we moved into our next phases here where W 2017 roku podobnie, we had a beautiful healthy consolidation period forming our bottom, konsolidacja na samej dole ceny Bitcoina, which we didn't get to see here. It was very short-lived. gdzie nie mieliśmy tego na przełamaniu Bessy do hossy. That consolidation period at our bottom forming our market structure, which is a concern. Let's be honest. This is not a Dlatego to martwi. video for you to go in absolute panic. Oh my God, this is terrible. I'm going to sell all my crypto. To nie jest wideo, żeby wrzucić panikę albo podpowiedzieć wam, że macie sprzedawać wszystkie swoje krypto. This is ridiculous. No, let's stay level-headed. Let's stay even keel. This video is all about looking at the other side of the... To wideo jest tylko, żeby spojrzeć na drugą stronę medalu. So after our extended bear market here, again, healthy consolidation period, then Po przedłużonej Bessie mieliśmy tutaj ten czas konsolidacji, też zdrowej, dłuższej, boom, prices jumped up substantially. i mieliśmy wzrosty, gdzie mieliśmy nawet te ciekawe wzrosty w 2015 roku. Potem znowu mieliśmy konsolidację przez parę miesięcy. And then we followed it with a 182-day Dokładniej 182 dni konsolidacji. consolidation period. Look at these beautiful candles here forming our market structure. This was a sign that this bull run would be an extended bull run. I to była właśnie oznaka tego, że ta hossa będzie przedłużoną hossą. We would have the market structure and the health to push us forward. We Bo struktura wskazywała na to, że będzie to zdrowa struktura hossy. jumped up in prices again substantially and again a consolidation I tak samo potem mieliśmy kolejne wzrosty, kolejna konsolidacja na 153 dni, kolejna konsolidacja na 90 dni. period 153 days. We jumped up again and had a 90-day period consolidation, which formed strong market structure to propel us, and this was our blow-off top. And we again went into a textbook bear market. I gdzie doszliśmy do all-time high w 2017 roku, no i potem już zaczęła się korekta, But we went into a straight parabolic move, bardziej Bessa. which is not healthy. What would make this move healthy? It is possible to form a healthy consolidation period now. I jest to możliwe, żeby ta formacja, którą mamy teraz, paraboliczne wzrosty, były zdrowe. In this market now, so that we can be healthier going forward for the next period of time. If we do not see at least a few months consolidation period, right? We could have a consolidation period around 7,500 to 14 and move here for the next few months. I would be very happy with that. Jeżeli nawet ta konsolidacja byłaby w granicach 7 tysięcy, a nawet 12-14 tysięcy, ja bym był bardzo szczęśliwy na ten temat. That would change the tone. To by zmieniło ton, powiedzmy, struktury tej właśnie parabolicznych wzrostów ostatnio i może tej hossy. Right? That would change how the next few years would look. If we don't see that, we're going to be in some trouble.
Jeżeli tego nie zobaczymy, no to będziemy w problemach. For the long term, again, we've called this out in many videos. It's not a popular thing to say right now. I'm supposed to say Bitcoin 100,000 is right around the corner. Bitcoin $1 million also down the road as well. Powinienem powiedzieć teraz, że Bitcoin będzie już za $100,000, $1 milion, wtedy będę bardziej popularnym youtuberem, a tak no patrzymy na drugą stronę płotu. Which still is going to happen, but it's going to be a different path to Tak czy tak to się zdarzy. Powiedzmy, że cena będzie w 100,000, ale zanim to się zdarzy, get there if we do not see healthy consolidation. musimy się So skupić let's na get into tym, our next żeby mieć zdrową, powiedzmy, hossę. chart, right? We understand what it takes for us to make it healthy. We understand that we've never had from our bottoming candle just an explosive move. We've never seen it in Bitcoin. I rozumiemy teraz, jaką mamy różnicę, jeżeli chodzi o zdrowy wzrost w hossie. Mamy te czasy konsolidacji, które są wydłużone. Mamy też najniższą świecę i nie mamy takich parabolicznych wzrostów. Nigdy nie mieliśmy wcześniej, w poprzednich latach. Bitcoin's history, in the 9-year history, we W 9-letniej historii Bitcoina. also don't see this type of move in the stock market. Wiadomo, Bitcoin ma więcej, ale wykresy dopiero 9 lat. This one's very interesting. Now we're going to talk about the speed. Kolejny wykres jest bardzo interesujący. Chodzi teraz o szybkość. We talked about the consolidation Rozmawialiśmy o konsolidacji, and we talked about the time. rozmawialiśmy o czasie, a teraz porozmawiamy o szybkości. But how about the speed? What's very interesting is we're going to break our previous run into two. I co bardzo jest interesujące, to rozgraniczymy poprzednie ruchy albo hossy do dwóch różnych. We had our down move and our up move. In our down move, it's Czyli hossa i bessa. No, mamy po prostu spadek ceny i mamy odwrócenie trendu i wracamy z ceną już wzrostową. very interesting. What happened is we're going to look at from our top here to our green line. The first time we touched our green line. Będziemy tutaj rozmawiać o najwyższym punkcie, powiedzmy w 2013 roku i do momentu zielonej linii. Right? It's very, very similar moves here. Right? From our top, and the first time we touched our green line, we're talking about 126 days. Meaning from the top of our move to the first touch the green. Pierwszy raz to zajęło 126 dni w 2014 roku do tej właśnie zielonej linii. Today, in today's move, from the top to the first touch of the green line, we're talking about 119 days. Jeżeli chodzi o grudzień, powiedzmy 2017, zajęło to 119 dni. It's incredibly similar how this move Jest to bardzo podobny wynik. shaped up over the last year to a little over a year. Now, we all know that once we formed our market structure, it was exactly 280 days until we had our 3-day death cross, which we were well ahead of the curve on that. Do Death Crossa było to około 70 dni. Nobody on YouTube was talking about that, and we called that 3-day death cross out in our fall from 6K to 3K. Mówiliśmy o tym też, że u nas na wideo, że spadniemy z 6 na $3,000. Nikt tego nie podejrzewał tutaj w 2018 roku, 19. Back here in 2015, it was exactly 280 days once we formed our base, just like in today's market. Once we formed our base here, 280 days later, we I tak samo jak tutaj utworzyliśmy tą bazę, też 280 dni had our 3-day death cross. So na 3-dniowym Death Crossie. from the move down was very, very accurate, not only in the moves, but the speed of the moves. The next is let's look at number 3 down here. We're going to look at the top of the move to our blue line. I teraz porozmawiamy o ruchu od samej góry do niebieskiej linii. How long did that take? Was it fairly similar? Jak długo to zajęło? Czy to było podobne? So it took just about 300 days for our move from our top down to our blue line here, Zajęło około to 300 dni. right? Just like it took just about 300 days from our top
to break our blue line. Tak samo jak w 2017, 300 dni zajęło i w 2018 do, powiedzmy, najniższej tutaj ceny. Here. And that's when Do niebieskiej linii. things really started to shift. We were very on point with our speed up until we started this move. And I wszystko tutaj się zgadzało z tymi wykresami. Mogliśmy je porównywać do momentu, zanim odwrócił się trend. this is when things got really interesting. I to zdarzyło się, gdy rzeczy były interesujące. So let's dig into it. We're going to go from our bottom to the break of the green line, meaning how long did it take from our bottoming candle previously to break this trend line? So I teraz się zajmiemy czasem, ile zajęło nam, powiedzmy, przejście z najniższej świecy do przebicia właśnie tej pierwszej zielonej linii. also, I want to point out, most people will be thinking, well, Steve, look, this move is normal because there's a lot more money coming into crypto. I bardzo dużo z was będzie mówić, nie, Steve, ten ruch, który mamy teraz, to jest normalny. Bardzo dużo pieniędzy wchodzi w krypto teraz. There's the Facebook coin, Teraz mamy Facebook Coin, and there's the ETF, and ETF-y, there's Chinese New Year, and there's all these nowy rok chiński. things that are coming in, and there's more money. When there's more money in crypto, it moves faster. I w tym momencie mamy dużo pieniędzy, dużo więcej pieniędzy w krypto i dlatego mamy takie paraboliczne wzrosty. That's 100% false information. To jest 100% zła informacja. And I want to make that very, very clear. This is coming from somebody with 18 years of experience. If I to nadchodzi od kogoś, kto ma 18 lat doświadczenia. you hear anybody saying that, it's 100% false, and I'll tell you why. I to jest 100% nieprawdziwa informacja. When you have more money coming into any market, Jeżeli masz dużo więcej pieniędzy, który wchodzi w obojętnie jaki market, it makes it more stable, not wtedy mamy jeszcze bardziej stabilną sytuację, faster moving. a nie jeszcze szybsze ruchy. It makes it more stable, and the evidence is all over this chart. I dowody na to mamy po prostu wszędzie na tym wykresie. This is 9 years of history. Mamy 9 lat tutaj historii. Look at how prices were in the beginning when there wasn't a lot of money. Zobaczmy, jakie tutaj ruchy były na samym początku, gdzie nie było dużo tych pieniędzy. It was really parabolic. Big crashes up, Dopiero to było paraboliczne, to były paraboliczne wzrosty. big crashes down, fast moving paced markets, and then you see slower, more I za każdym kolejnym razem widzimy bardziej powolne ruchy, bardziej doświadczone, długoterminowe konsolidacje, methodical moves up as more money comes in. gdy coraz więcej pieniędzy pojawia się na rynku. And again, look at the stock market. The Spójrz też na giełdę. stock market, the amount of money that changes hands in the stock market every day makes crypto look like pennies. The stock market moves really slowly. Dlatego, że mamy bardzo dużo pieniędzy na giełdach, powiedzmy giełdy w tym momencie bardzo wolno poruszają się z tymi zmianami w porównaniu do kryptowalut. And it's got a ton of money in there. Dlatego, że jest tam potężna ilość pieniędzy. So in the next 5 years, when more money comes into crypto, it will start being less volatile. And Przez kolejne 5 lat, kiedy będziemy mieć jeszcze więcej pieniędzy w krypto, też takie samo zachowanie będziemy mieć, że będzie coraz mniejsza ta zmienność ceny. having smaller moves. So just again, if you see somebody that has this mindset, help them out. They got it from social media, they got it from the news, and the news is poison. It spreads a lot of false information. So I do want to make that point very, very clear. Dlatego chciałem to zaznaczyć. Okay, now let's look. So we know that as we were moving down, the speed was very similar. But how about as we started moving up? That's when things got very interesting. Czyli jeżeli chodzi o, powiedzmy, Bessę, mieliśmy bardzo podobne tutaj wyniki. Ale co się zaczęło dziać, jeżeli chodzi o szybkość tych wzrostów w tym momencie? We're going to look at our bottoming candle to the break of our green line, right? Once we broke through our green line here. We had our Teraz sprawdźmy najniższą cenę Bitcoina w 2015 do właśnie tej zielonej linii. bottoming candle
and we broke our green line here 280 days. 280 dni. Zielona tutaj została pokonana. Right? 280 days. From our bottoming candle, what did it look like in today's market of a break of our green line? 140 days. So 140 dni. we did it in half the time. Czyli udało się to zrobić w połowę tego czasu. So for the entire move, we were very on point with the speed, and suddenly once we bottomed, we did it in half the time. Czyli przez ten cały ruch Bessy byliśmy bardzo podobnie, a już te wzrosty są połowiczne w czasie, w szybkości w porównaniu do 2015 roku, do dzisiaj. But it gets more interesting. How about from the bottom to the break of our blue? A co jeżeli sobie weźmiemy od najniższej do przebicia niebieskiej? If we go from the bottom candle to the break of our blue line, it was 336 days with 336 dni. the candle closing above our blue line. 336 days. Remember this. We're going to have a pop quiz on this information. You better be paying close attention. From our bottoming candle to the break of our blue line, we are talking about 154 days. Tutaj mamy 154 dni. So it's faster than twice as fast. Ten ruch był 2 razy szybszy, nawet szybszy niż 2 razy. Right? We started having the same speed and then moving twice as fast and then moving more than twice as fast as this move accelerated. But it gets even more interesting. Czyli mamy wszystko, co się zgadzało do tych dwóch bez, ale potem wchodzimy w hossę i wszystko jest 2 razy szybsze. Because look at where we are in terms of our blue line, right? And by the way, you can see our blue line is the 100 week, our green line is the 50 week, and our yellow line is the 20 week. Ważne zauważenie jest to, że powiedzmy niebieska to jest 100-tygodniowa średnia krocząca, jeżeli chodzi o żółtą to jest 20-tygodniowa średnia krocząca i zielona to jest 50-tygodniowa średnia krocząca. Where are we now in terms of our 100 week, our blue line? We're significantly above it. In fact, we are just about 50% above this blue line. I gdzie w tym momencie jesteśmy? 50% powyżej, jeżeli chodzi o cenę, powyżej tej niebieskiej 100-tygodniowej średniej kroczącej. And if we go back in history, we know that we're not really in this move. This move is when we started to be substantially above our blue line. Let's see if it's close to that 50%. Yeah. I jeżeli porównać do 2016 roku, nie jesteśmy w tym ruchu. Przeszliśmy od razu do tego ruchu, gdzie też około 50% to było, ale to było dużo, dużo później. 53%. Right now, our high was 52%. So how long did it take us to get to this move? Jak długo zajęło nam, żeby dostać się do tego ruchu? Right? From our bottoming candle to this move took Od najniższej ceny do tego ruchu 518 dni. 518 days. Remember that. 518 days. Well, how fast did we reach in this market? 203 days. Jeżeli to porównać, to 500 ponad dni do 203 dni teraz. So we started moving twice as fast and then a lot faster than twice as fast. I poruszamy się, od samego początku poruszyliśmy się dwukrotnie szybciej, potem jeszcze szybciej niż dwukrotnie. And then substantially faster I na samym końcu jeszcze szybciej niż dwukrotnie. than twice as fast. So this move is just picking up momentum and breaking all barriers and having absolutely no consolidation period. It's not I ten ruch, który się teraz zdarza, to jest po prostu paraboliczny wzrost, który ma swoje moment obrotowy, czyli momentum. I wchodzimy coraz to wyższe rejony, gdzie healthy in the long run. nie jest to zdrowym wzrostem w kolejnych długoterminowych, powiedzmy, naszych prognozach. Right? This is not sustainable for the next several years. To nie jest wystarczające na to, żeby utrzymać taki pęd
przez następne parę lat. And I just want to make that very, very clear. It can be if we have a consolidation Jest to możliwe, gdy będziemy mieć konsolidację. point. And we would need to see, a few months consolidation Paromiesięczna konsolidacja załatwiłaby tutaj sprawę. point. So the speed is just a warning sign. Just like Czyli szybkość jest tutaj takim znakiem ostrzegawczym. the consolidation Tak samo konsolidacja was a warning sign. And just like the time i jak czas, is a warning sign. który jest też znakiem ostrzegawczym. So let's dig into it a little more. We're going to get into Bitcoin in today, right? Today we've seen a massive rally up over 13,000, a big downfall to 12,000 and change. What do we see happening in today's market? And also I zobaczymy dzisiaj, co się dzieje dzisiaj z Bitcoinem. Mieliśmy ten wyskok do 13 000 i spadek do 12. Korekta, zobaczymy, co się właśnie teraz dzieje. Ale najpierw przejdziemy do sekretnego altcoina, o którym będzie mówił właśnie w tym momencie CryptoCrew University. Będzie nim Litecoin. all right, now Litecoin just did something monumental. Litecoin w tym momencie zrobił poważny krok albo monumentalny krok. Since January, we've had this particular trend line Od stycznia mieliśmy tą linię trendu, where we've had this trend following. We held it as support, support again, support again, support again. gdzie mieliśmy tą linię trendu, mieliśmy na każdym, powiedzmy tutaj, tym dotknięciu się z tą linią, support, czyli wsparcie na każdych z tych dotknięć. Support again, and today we broke that trend line. I wczoraj, bo ta audycja była wczoraj, przeszliśmy właśnie tą linię trendu, czyli złamaliśmy ją i weszliśmy poniżej tej linii trendu. We broke that trend line that's been 6 months long. Ona była razem z nami przez 6 miesięcy. This is substantial. To jest poważny ruch. This is very substantial. So now this trend line is going to be strong resistance. Czyli ta linia trendu będzie taką linią oporu w tym momencie, bardzo mocną. We held it as support for 6 months, and you can see what happened to the price, although this wick is per this exchange, which I nie należy zwracać uwagę na, powiedzmy, knota tej świecy, bo to jest tylko na tej giełdzie, is not accurate. But this na Krakenie. is our support that we put in here well before. And as I was preparing for this video, this hadn't happened yet. We prepared for it takes us 3 days to prepare for these videos to make them incredibly powerful. This hadn't happened yet. This is very fresh. So you could see our I to jest bardzo świeża sytuacja. RSI hanging out here below the 40 now. I jeżeli chodzi o RSI, mamy poniżej 40. It's at 37, so very oversold. A lot of Bardzo wyprzedany jest w tym momencie Litecoin. people are panic selling Ludzie panikują i sprzedają Litecoiny, Litecoin, especially because it broke its 6 dlatego że ta linia trendu została przebita dołem. month trend line. The stochastics just had crossed down on the daily point. Stochastic RSI tak samo miało przejście na dziennej w dół. Pointing downwards now, stochastic did rise to around 42, but Mieliśmy już ówczesny wzrost do 42, still showing a lot of weakness as of ale nadal jest po prostu słaby, powiedzmy, ten wskaźnik. late, especially consolidating into our trend line here, holding support, and then a big break. The ADXDI showing a lot of power to the downside, right? I ADXDI w tym momencie pokazuje bardzo dużą moc do tego, że niedźwiedzie przejęły teraz rynek, czyli będą prawdopodobnie spadki. Zobaczymy, czy to powie. Right? The bears have taken control of Litecoin in a very powerful way. Our mouth is wide open. Expect further downside action. Tak, dokładnie, czyli mamy szeroko otwarte usta, powiedzmy, tego wykresu. Za każdym razem, kiedy mieliśmy te szerokie usta, pewnie o tym będzie mówił, także nie wyprzedam. Nie oglądałem tego filmu wcześniej, więc nie wiem. On Litecoin in the future, you can see our trend strength is pretty minimal, although starting to point to the up. Jeżeli chodzi o siłę tego ruchu, na razie jest minimalny, ale mamy tutaj odwrócenie trendu. Jeżeli ta siła będzie wzrastać na ADXDI, Upside, you want to see that get above 25 if this downtrend is jeżeli wyjdziemy powyżej 25, no to będzie nabierać
pędu ten ruch. really going to take power. But right now, Litecoin is at 107. Expect further downside W tym momencie Litecoin jest na $107 i prawdopodobnie będą kolejne spadki. action in the coming week to several weeks, W kolejnym tygodniu do kolejnych tygodni. and we need to maintain this ADX-DI and our indicators to see how long this will last before we see a shift in momentum. I powinniśmy się skupić właśnie na tym ADX-DI w kolejnych dniach, tygodniach, jak dużo będzie tego momentum, siły tego ruchu. So if you're an altcoin fan, if you're a Litecoin fan, there are some short-term worries that we need to monitor. Jeżeli jesteś fanem Litecoina, no to mamy taki powód do zmartwienia w takim krótkim terminie lub średnim terminie, że może jeszcze niżej spadać. But how about Bitcoin? Ale What's jak happening Bitcoin? with Bitcoin? Let's get into it. Wróćmy do Bitcoina. Co się dzieje teraz? Bitcoin right now in last week's video, right? Last week's video we saw these two candles shape up. We W ostatnim tygodniu na wideo widzieliśmy właśnie te świece, które się tworzyły. had a very strong downtrend in Mieliśmy bardzo duży, powiedzmy, spadek albo trend, który był spadkowy. Bitcoin, but these two candles, we made a video right as we formed them, and we said, hey, these candles, loud and clear, are saying we're getting a bounce. I mówiliśmy o tym w ostatnim wideo, że prawdopodobnie na tych świecach pójdziemy wyżej. There's a lot of Będzie odbicie, buying pressure pushing us up. You bo jest bardzo dużo, powiedzmy, presji zakupowej. can see these long extended wicks. That Widzimy te przedłużone świece, means we're having a reversal in a short-term rally. gdzie prawdopodobnie mamy odwrócenie trendu na krótkoterminowej skali. That's why we called a short-term rally. It was very, very clear. If we had bigger bodied candles as we approached here, we would have broken through. That would have been a signal to break through. Everybody in the market at this point, when Bitcoin was around 11,000, was calling for 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, but we called for a short-term rally. I każdy tutaj mówi, że idziemy do 6, 8, 9, 10 tysięcy, 9 nawet. A my mówiliśmy wtedy, że będzie odwrócenie trendu, bo ten korpus świecy powinien być dużo szerszy, jeżeli nie mielibyśmy tego odwrócenia trendu. Just based on simple chart analysis. That's why if you want to take this complex and overwhelming world of crypto, make it super simple. So I dlatego, jeżeli chcesz mieć sukces, jeżeli chodzi o analizę techniczną, powinieneś zrobić to w jak najłatwiejszy sposób. I to jest klucz do sukcesu, zdaniem oczywiście CryptoCrew. that you have more success, this channel is for you. Hit that subscribe button right now. Hit that thumbs up button. Hit that bell. But what is Bitcoin saying for right now? Well, we could see that we had this long extended wick down today. I w tym momencie mamy, co Bitcoin mówi nam w tym momencie? Widzimy, że mamy przedłużoną świecę od góry w tym momencie. A lot of selling pressure Bardzo dużo presji sprzedaży. coming in today as we breached 13,000, To jest na jednodniowym interwale czasowym. which is a sign of weakness in the short term. Czyli to jest oznaka, że możemy mieć tutaj kolejne spadki w kolejnych dniach. Remember, Albo słabość w cenie Bitcoina. as we look at the weekly chart, and this is where things start to become more clear when you take a step back. Jeżeli spojrzymy na tygodniowy wykres, This was a sign of a reversal. This is mieliśmy oznakę odwrócenia trendu. often found at the top of a rally in the sign of a reversal, and so far it's held true, and we tried to rally back up. We got rejected. I do tej pory to się zgadza, bo próbowaliśmy powrócić z ceną, ale znowu mamy odrzucenie. Again with this weekly candle. So right now Bitcoin needs to continue its rally. Here's what it needs to do. If we zoom out here and we look at our trend line, right? We had Sprawdźmy sobie jeszcze nasze dwie linie trendu, który to jest ten korytarz, który zarysował. consistent higher lows. We formed our low here. Mamy coraz to wyższe, powiedzmy, doły, czyli dolne ceny Bitcoina. Higher lows, czyli wyższe. Boom, a higher low.
boom, a higher low. Just like with the higher highs. We had our high, boom, a higher high. Też mamy coraz to wyższe góry, czyli te wyższe ceny Bitcoina. Boom, a higher high, boom, a higher high. What we need to see to continue this rally, Co musimy zrobić albo zobaczyć, żeby to była kontynuacja tych wzrostów, is another higher high, meaning jest kolejny higher high, czyli wyższa cena. we need to break 14,000. Czyli musimy przebić $14,000. We've got to break 14,000 in the coming weeks for Bitcoin to W kolejnych tygodniach, continue this rally to the upside. żeby była kontynuacja właśnie tych wzrostów. And let's be very, very clear. We showed you in the stages, this chart that we showed you for well over 6 months. If we break 14,000, our next main level is 20. Jeżeli przebijemy 14,000, następnym poważnym poziomem jest $20,000. If we break 14,000 to the upside, our next main level is 20. But in order for this rally to continue, that's the one level we need to break. Ale żeby ten ruch działał jeszcze wyżej, no musimy przebić tą linię. No, to ja wam powiem coś ciekawego. Dzisiaj doszedłem bo bardzo dużo osób pyta o, powiedzmy, wykresy Wykoffa, bardziej tutaj teoria Richarda Wykoffa. O tym sobie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku około godziny 19:20. Mam tutaj dwóch analityków technicznych, którzy przedstawili właśnie taką teorię i zobaczymy, czy to nie będzie w okolicach 14,000. Do tego czasu musimy tutaj jeszcze zostać z CryptoCrew University. Right? Now, looking at our downside targets, if we break this trend line to the downside, that's when things will really start to unwind and you'll see further downside action. Jeżeli przebijemy tą formację do dołu, czyli dołem, to będziemy mieć jeszcze niższe ceny. Pretty heavy. There'll be a lot of selling pressure Będzie bardzo dużo sprzedaży. if we were to break this trend line. Right now, if we were to break it today, we're looking at around 10,000. And again, in last week's video, what was the most important price to watch? 10,000. Dzisiaj musimy uważać na cenę $10,000. Jeżeli zejdziemy poniżej ceny $10,000, no to czekają nas kolejne spadki. So we want to keep a close eye because we've been holding this trend line for several months. However, one important piece of information. I jedna ważna informacja. Litecoin moved first. Litecoin zazwyczaj porusza się pierwszy. Litecoin moved first and it held its trend line for many, many months and just broke. I utrzymywał swoją linię trendu przez wiele, wiele miesięcy i w tym momencie spada. Bitcoin has actually been following Litecoin's trend. I Bitcoin w tym momencie, albo często, podąża za trendem Litecoina. So just a point of reference there that we may be seeing a break of our trend line in the coming weeks Możemy zobaczyć w kolejnych tygodniach przerwanie tej linii trendu to coming months. do tygodni. So really, really pay close attention because Bitcoin has been following Litecoin. Litecoin, you can see here, Bitcoin broke out in April 19th, or April 2nd, sorry, with this candle, which started our trend. Widzimy, że Bitcoin zaczynał ten ruch w kwietniu 2. And Litecoin broke out officially here in February. Widzimy, że Litecoin już przebił tą linię w lutym 8. So a few months before 2 miesiące za nim. Bitcoin did. So that's also very interesting, something, a little tidbit of information to keep you a couple steps ahead Troszeczkę dodatkowych informacji, żeby was trzymać 2 kroki do przodu. of the other humans. But further, let's look further at Bitcoin. RSI, nothing really RSI nie za bardzo tutaj jesteśmy w stanie się dowiedzieć. to be looking at. It's at 59 right now. Stochastic RSI, momentum to the upside. We have Stochastic RSI, moment do tego, żeby iść wyżej. a break through the 20 level and showing Właśnie mamy przebicie 20 punktu, powiedzmy, na Stochastic RSI, czyli jesteśmy powyżej, czyli to może nam mówić o delikatnych wzrostach. some momentum to the upside. NVT, again, NVT cannot be found anymore on TradingView. So
you better subscribe here, Team CCU, so that we can show you on our YouTube video. NVT już nie ma na TradingView, ale mamy tutaj dostępne oczywiście u niego, będziemy mogli sobie sprawdzać co tydzień, gdzie jesteśmy w NVT. Videos, what's happening, what's the latest with the NVT. Make sure you hit that subscribe button. So we'll keep you up to date because we have it saved. But the NVT is not showing any powerful move to the downside yet. We'll keep you up NVT nie pokazuje żadnych mocnych momentów do spadków na razie. to date. ADXDI, mouth is still open, although we are starting to cool off. ADXDI mamy tutaj otwarcie i nadal prowadzą, widzę, byki, czyli wzrostowo jest, ale mamy tutaj odwrócenie momentum, The strength of our trend is really dying out. czyli moc tych, powiedzmy, byków zatraca się w tym momencie. We're gonna need to see some strength come back into this trend to see us move past 14K. So byśmy musieli mieć tutaj odwrócenie tego trendu, żeby mieć na tyle sił, żeby uderzyć w $14,000. So that's what we're seeing at the moment. To jest to, co widzimy w tym momencie. Okej, czyli troszeczkę dzisiaj się dowiedzieliśmy o tym Litecoinie. Ciekawie, można powiedzieć, bo faktycznie nieraz się tak zdarzało, że Litecoin uprzedzał Bitcoina w kolejnym kroku, a jeżeli tym krokiem jest przebicie dołem ważnej linii trendu, może to oznaczać te spadki Bitcoina. Ale zobaczymy. Mamy, no powiedzmy, ciekawe czasy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w markecie Bitcoina, Tether i to wszystko wokoło, więc widzimy, jakie mamy też te wzrosty, więc zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Dziękujemy oczywiście CryptoCrew University. Ja Was zawsze zapraszam na oryginał, bo troszeczkę dłużej to nam zajęło. U niego to jest 50, a nie, no nawet tyle samo czasu, bo w quiz żeśmy nie weszli. Okej, życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.